Siema, co działamy? Witam, no dla ciebie mam fajne zadanie. Fajne, czyli jakie? Weźmiesz sobie 14 pług i pojedziesz zaorać no nowe pole, które jest obok stodoły. A jak już je zaorasz, to potem je zasiejesz i to chyba tyle. No dobra, spoko, a ty co działasz? Przed chwilą byłem na nowym polu i je zasiałem, bo chciałem przetestować, jak się teraz sprawuje 14 z siewnikiem i obciążnikiem, bo wcześniej ja przechlało. A teraz zastanawiam się, jak tu ogarnąć tą oborę DLA byków i od czego tu zacząć. Aha, no w końcu będą byki, ile można było na nie czekać. Spokojnie, tak szybko to ich nie będzie. Jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać. Najpierw muszę przygotować miejsce, a to mi trochę zajmie. I na twoim miejscu to bym się tak nie cieszył, bo to tylko dodatkowa robota będzie, bo dojdzie karmienie ich i wywalanie obornika. No w sumie racja, ale też nie ma co przesadzać. Codziennie nie będziesz tego obornika wywalał. Chyba nie, ale sam nie wiem, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle dobrze robię, że się w to pcham. Pewnie gdyby nie widzowie, to nawet o tym bym nie pomyślał, ale że on chcą, to robię. No to rób. Ja ci już nie przeszkadzam i idę brać się za swoją robotę. Dobra. Cześć widzowie, witam was w drugiej części dnia. No ciekawa akcją się szykuje, bo chcę się pozbyć tej ściany. Tak się teraz zastanawiam, jak to zrobić, żeby mi się strop na głowę nie zawalił, ale chyba wiem, jak to zrobić. Z racji, że na razie nie mam żadnego dwuteownika, ani nic takiego, czym mógłbym podeprzeć sufit, to wyburzę tylko część ściany, a mały skrawek zostawię tak, żeby sufit miał się na czym oprzeć. Tak przynajmniej na razie. Biorę diaksa, nim potnę ścianę na części, a potem wiertarką wykuję tak, żebym mógł dokończyć rozwalanie. Zresztą, co ja wam będę mówił, zaraz sami wszystko zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jest i wiertarka. Dobra, teraz tak. Drabiny żadnej takiej mniejszej nie mam, a przydałoby się zacząć do góry i powoli schodzić do dołu z tym niszczeniem. Ale żeby tak zrobić, trzeba mieć jak sięgnąć, a jedynym pomysłem, jaki mam, to jest podjechanie 60 z łyżką i na nią wrzucę sobie cały sprzęt plus na dodatek wygodni. Powinno mi się na niej stać. A może na widłach stanę? Nie no dobra, nie ma co to niebezpieczne. Gdzieś mi się noga obsunie i jak wyrżnę orła, to mnie nikt nie pozbiera. Nie no, na tych widłach to nawet nie miałbym gdzie narzędzi położyć, to był głupi pomysł. Ciekawe, czy ja się tam zmieszczę, bo jak nie, to dopiero będą jaja. Ale nie, spokojnie powinienem się zmieścić, przecież kiedyś tam parkowałem 60. Tylko w sumie, czy ja dam radę tak wykręcić jak chcę? No bo to jest najważniejsze. Witam nowego wspierającego PRR 2115. Dzięki za wsparcie. I cyk, łyżka podpięta. No chyba wjechanie przodem to nie będzie najlepszy pomysł. Wjadę tyłem, wcisnę się tam w róg i jakoś powinienem nawrócić. Tak mi się wydaje. Udało się, ale jaja, no i elegancko. Teraz dobrze się ustawić i można brać się za kłucie ściany. No tak powinno być dobrze, ale teraz muszę dostosować sobie wysokość tura. Trochę za nisko, muszę jeszcze podnieść. O, teraz jest idealnie. Dobra, gaszę ciągnik, wrzucam narzędzia i jazda. Od razu zamykam drzwi, bo jak zacznę ciąć, to tu taki kurz będzie, że chyba nigdy by mi się nie udało go pozbyć. Łopa. I jestem w łyżce. Dobra, to co czas brać się za robotę. Tak szczerze to nawet nie mam pojęcia, czy cokolwiek będziecie widzieć. No ale zobaczymy.
O ludzie, ale nakurzyłem. Dobra, wychodzę stąd. Ale siwo, o panie cała wieś będzie w tym kurzu. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzieliście, oby tak. Choć wątpię, bo ja na przykład w okularach, które mam na sobie, to nic nie widziałem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to dopiero pierwsza część i to nie cała. Nawet 1/3 nie ruszyłem. A już mam dosyć. No niełatwe zadanie sobie wybrałem. Tyle dobrze, że wiatr jest w stronę pól, a nie wioski, bo przecież sąsiedzi to by mnie, a nie będę mówił co. Dobra. Jeszcze chwilę poczekam, niech ten kurz trochę wywieje i zaraz tam wracam. Teraz mam już wycięte kwadraty, to tylko wiertarką powykuwam miejsca, gdzie się może jeszcze trzymać. I zaraz części ściany nie powinno być. Co miało wyjść, to już wyszło. Czas brać się za kłucie. No powiem tak, tamte na samej górze ja dobrze poprzecinałem, to szły jak głupie, ale z lenistwa te trochę niżej już pociąłem na większe kawałki i już nie chcą iść. Dlatego teraz odjeżdżam Ursusem, bo chcę sobie zrobić miejsce i będę od dołu próbował je rozwalić. Coś tam trochę poszło, ale muszę się jeszcze chwilę pomęczyć. Nareszcie się udało. Zobaczcie, powoli już ściany ubywa. Chyba na razie kończę nagrywanie i jak uda mi się już rozwalić tyle, ile chcę, to się do was odezwę. No bo chyba nie ma sensu wam pokazywać ciągle tego samego. Zresztą tu oprócz kurzu to raczej nic nie widać. Dlatego rozwalam dalej. I tak to wygląda. Tą część ściany na razie zostawiam, bo nie mam czym podeprzeć i trochę się cykam ją rozwalać, choć wiem, że strop jest solidny, bo tam nie ma jakiegoś byle jakiego zbrojenia, tylko tam na górze są szyny, a dokładniej dwuteowniki i one są oblane betonem, więc konstrukcja powinna być solidna, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ogólnie nad wzmocnieniem stropu muszę się jeszcze zastanowić, ale na razie to wynoszę stąd graty i biorę się za wywożenie gruzu. A dlaczego muszę się zastanowić nad wzmocnieniem? Ano dlatego, że nie wiem, czy dobrym pomysłem będzie postawienie na środku szyny. No bo wiecie, jak się trafią jakieś ciekawskie byki, to będą w nią stukać albo się o nią ocierać. I żeby się nie okazało, że tak z czasem przez te ich ocieranie się coś rozwali. I ogólnie w sumie muszę się jeszcze zastanowić nad samymi klatkami, jak i gdzie je ustawić, żeby było dobrze. Ale wszystko w swoim czasie, na razie dzisiaj wyburzam ścianę, a innym razem będę się martwił o resztę. No to teraz tak, gdzie by wywieźć ten gruz? Macie jakieś pomysły? Tam to nie mam zbytnio gdzie go wysypać. Dobra, mam pomysł. Biorę dwukołówkę, załaduję na nią, a co potem się stanie z tym gruzem? Zobaczycie. Ustawię się tutaj, to wygodnie będzie mi wrzucać turem. Niestety łyżką nie uda mi się nabrać, dlatego trzeba machać rękami. To w sumie nie wiem, czy to w ogóle dobry pomysł z wrzucaniem tego najpierw na tur, a potem na przyczepkę. Teraz już tak owrzucę, ale potem podjadę przyczepką i ręcznie będę na nią wrzucał. Ale akcja co widzowie, takich rzeczy to jeszcze u mnie nie było. Nie dość, że rolnik, to jeszcze pilarz plus do tego mechanik i teraz budowlaniec. Normalnie człowiek orkiestra, murarz, tynkarz, akrobata. Ano i jeszcze sadownik. Choć żadnego jabłka jeszcze ze swoich drzewek nie zerwałem, ale to w tym roku powinno się zmienić. Jak mi tak dobrze idzie to wyburzanie, to może ja sam rozwalę te stare domy. Po co mam kogoś wołać? Sam wezmę ten sprzęt, co mam i w kilka dni się ich pozbędę, co? Nie no, żartuję, aż tak to mnie nie pogięło, ludzie. Ja połowę dnia się z w sumie połową ściany męczę, to tamte domy bym miesiąc rozwalał. Jednorazowo taką akcję można zrobić, ale bez przesady. Chłopaki jak wpadną z ciężkim sprzętem, to w sumie dzień może dwa i nie będzie znaku. A ja? Dajcie spokój. Jedyne co to jaja mogłyby być podczas tego wszystkiego. Jeszcze łamagę Adama bym zawołał do pomocy, to w ogóle. Pewnie razem byśmy w szpitalu wylądowali. Dobra, wystarczy układania tej wieży. Już nic więcej się tu nie zmieści, a i tak pewnie połowa spadnie, znając życie.
Oj, widzę problem, bo ciężko mi tu teraz nawrócić. Wjechać było łatwo, tylko weź teraz wyjedź. Ale jakoś powoli, może wyjadę. A jak nie, to nie wiem w sumie co. Będę musiał wysypać wszystko. Odczepić łyżkę i dopiero jakoś próbować. Dobra, już prawie. Teraz tylko się tutaj zmieścić i będzie sukces. No dosłownie na milimetry. I poleciało. Tylko teraz na to nie najechać i będzie dobrze. Sukces, połowa spadła, ale nie ma źle. Zawsze mogło być gorzej. Od razu pozbieram to, co spadło, żeby na nic nie najechać, bo dopiero mogłyby tu być jaja, gdybym przebił oponę. Dobra, ja to jestem jakiś nie taki chyba co. No z takiego bliska nie trafić to chyba jakbym chciał, to tak bym nie zrobił. I cyk. Teraz tak, przestawię tą drabinę, otworzę te drzwi i sobie w to miejsce cofnę. No i jak sobie tutaj podjadę, to będę miał bardzo blisko do noszenia. Nie chcę się pchać tym wjazdem, co wjeżdżałem 60, bo mogłoby być tak samo jak z nią, czyli wjechać to bym wjechał, ale potem mógłby być problem z wyjazdem. I proszę bardzo, lepiej ustawić się nie mogłem. Przechodzę tak pod tym turem, coś by puściło, to jakbym w łeb dostał, to już więcej bym nie przeszedł. Ale to porządny sprzęt, więc nic takiego się nie zdarzy. Dlatego mogę tak sobie przechodzić. No to co wrzucam dalej? Te to można wrzucać, nie to co te duże. I cyk ostatni za 3 punkty. Dobra, skończone, wszystko załadowane. Teraz jadę to wywieźć. Ale jeszcze zanim pojadę, to patrzcie, jak tu teraz dużo miejsca się zrobiło i jak tu czysto. No teraz najbardziej szpeci ten kawałek niewyburzonej ściany, ale to wszystko do czasu. Dobra, jadę, bo to nie ma na co czekać. Gdzieś to tutaj w krzaki trzeba wysypać i będzie dobrze. Może nie tutaj na widoku, gdzieś dalej. Opatrzcie, ile krzaków tutaj jest idealne miejsce na wysypanie gruzu. Tutaj mnie nikt nie powinien zauważyć, jak będę wysypywał. Trochę mnie słychać, ale to nie problem. 5 minut i mnie nie ma. Dobra, zrzucam. Dobra, muszę uciekać. Ktoś tu jedzie. Szybko, szybko. Nie no dobra, to był żart jak coś. Nigdy bym nie wyspał śmieci w takim miejscu i nigdy bym nie zanieczyścił środowiska. Przynajmniej na kamerze. Nie jestem głupi. Nie no dobra, teraz też żartuję. Dla jaj tutaj przyjechałem. Już jadę w normalne miejsce i jak coś, to nikt mnie nie goni. Takiego pranka chciałem na was zrobić, ale pomyślałem i uznałem, że jakbym tutaj wysypał i stąd pojechał, to potem serio ktoś by mnie mógł w domu odwiedzić i nie chciałoby mi się tłumaczyć, że to były żarty. I potem tego drugi raz zbierać. Dlatego teraz jadę do lasu. Tam na pewno nikt mnie nie zauważy, a i dzięki mnie zwierzęta będą miały co robić, bo może akurat z tych klocków sobie domy pobudują. Nie no, to też jest oczywiście żart. Ale akurat z tym, że jadę do lasu, to prawda. Tylko że jadę, aby przez niego przejechać, a nie wysypać śmieci. O tu w rogu sobie wysypię. Tutaj nikomu nie powinno to przeszkadzać i na dodatek może kiedyś do czegoś będę tego potrzebował, to sobie przyjadę i wezmę. No to elegancko rzuciłem, to czeka mnie przechadzka. Potem po to pójdę.
Nie no dobra, nie mogę, ja jestem jakiś specjalny chyba. No tak, rzucać to trzeba potrafić. I rozładowane. Teraz jadę po te 2 kawałki, które poleciały za płot. No to czeka mnie spacerek. Dobra, no to idę. Myślałem, że uda mi się przejechać pomiędzy, ale jednak nie. Posprzątane, dobra. Akcja ze ścianą zakończona. Teraz wracam do domu i zaczynam się zastanawiać, jak ogarnąć klatki. Ładuję te wszystkie kraty na przyczepkę i zawożę je tam do przyszłej obory, żeby wam pokazać, jaki mam plan, nie? I powiecie mi, czy tak może być, czy nie. Dobra, tak na razie porozkładałem te kraty. Teraz spróbuję je ustawić tak tylko na chwilę, żeby wam zwizualizować mój pomysł na zagrody. No wydaje mi się, że to może nie być aż takie proste. O dobra, udało się. Oczywiście nie patrzcie, jak to wygląda, bo to jest tylko tak, żeby wam tylko pokazać. I co o tym sądzicie, tak może być? Czy to bez sensu? No bo uznałem, że po co dzielić ten budynek na 2 części, jak mogę zrobić jedną dużą i będą byki mieli gdzie chodzi. A tak jakbym te 2 po jednej stronie zamknął, to oni by się tam dusili w tej ciasnocie. I jak coś mam jeszcze kilka tych krat, więc mogę trochę to przerobić. Tak samo tą dużą tutaj mogę zmienić na trochę mniejszą, albo je połączyć. No jest dużo możliwości, ale chyba taki układ jak jest teraz zostanie. Ale możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Czy mam to tak zostawić, czy według was jakoś to wszystko przerobić? I jeszcze tutaj mam drugie wejście i dzięki niemu mógłbym na przykład wyrzucać obornik czy coś w tym stylu. No byk raczej przez to się nie przeciśnie, a ja tak. A no i jak macie jakieś pomysły, co tu jeszcze powinno się znaleźć, albo co dodać, żeby było mi wygodniej, czy cokolwiek, po prostu jak macie jakieś porady, to piszcie. Chętnie poczytam. Dobra, to tyle. Na razie niech to tak zostanie, a ja dziękuję wam za oglądanie. Cześć.